Akurat dobry dzień na założenie opon nowych, więc zajmę się łożyskiem. Teraz tak, różne są wersje. Jedni mówią, żeby wkładać je do zamrażarki, żeby podgrzewać tutaj piastę. Nie wkładam takich rzeczy do zamrażarki. Jest to stal wysokowęglowa i gdy jest ona schłodzona, to jest bardziej krucha. Ona jest bardzo twarda, bardzo odporna na ścieranie, ale bardzo krucha. Przygotuję zaraz tutaj podkłady pod koło, żeby niczego nie poniszczyć. Pokażę Wam, jak to zrobić. Wyciągniemy uszczelniacze. Ok, koło jest położone na fajnych dwóch klocach pod felgę i możemy tutaj zacząć działać. Wyciągamy tego gościa, który prawdopodobnie łamie się. Czyli był to najwyższy czas na niego. Że jest zassany porządnie. Nie za bardzo chcę współpracować. No strasznie, kurde, strasznie. Tu chyba ze 100 lat siedzi. Dobra, ruszę się. Lekko z jednej. Lekko z drugiej. Zaraz pop jest i wyskoczył. Teraz jak zawsze diagnoza, czy właściwe. Jakbyście chcieli bezpośrednio zamawiać od producenta uszczelniaczy, to jest to uszczelniacz 22×40×7. Więc mamy tutaj łożysko, a wewnątrz piasty jest taka, nie wiem, nie będzie widać, na pewno nie będzie widać, jest taka tuleja. Tą tuleję musimy przesunąć na tyle, żeby móc zaprzeć się na dole o tą bieżnię tutaj i wybić z drugiej strony łożysko. Możecie się bawić, różne sprzęty, wyciągacze, są takie tuleje, które wkłada się tutaj do środka. One później mają taki trzpień, rozpychają się w środku jak kołek, tutaj mocno trzymając, i wtedy można to wyciągnąć, wybijać, z drugiej strony się wybija i łożysko wychodzi. Oczywiście piorąc tutaj po tej wewnętrznej bieżni niszczymy to łożysko, więc tutaj po tej bieżni nowych łożysk absolutnie nie wbijamy, tylko tutaj po tej zewnętrznej krawędzi, tak? Tu jest ta zewnętrzna krawędź, to możemy bić po tej, tutaj nigdy, bo rozwalimy po prostu łożysko. Druga strona jest ciekawsza, bo tutaj mamy te zęby na ślimacznicę prędkościomierza. Widać kawałek tej tulei, która jest wewnątrz. Lekko ją przesunąłem, więc na tyle, żeby móc widzieć to łożysko na dole. Ten tutorial ma za zadanie pokazać, że każdy może to zrobić. Każdy zrobić może to sam w domu, bez jakichś specjalnych fancy equipment, fancy tools. Znaczy, czy ten dobrze się zaprze, słabo. I teraz jak będziemy bić, to bijemy trochę z tej strony, trochę z tej strony, trochę z tej, tak, żeby wybijać to łożysko powolutku, po troszku. Nie od razu prać, żeby łożysko się skantowało w ten sposób, bo rozwalicie sobie tutaj gniazda w piaście. Okej, poszło. Będę sobie co jakiś czas sprawdzać, jak to wygląda. Łożysko, widać, zaczyna się wysuwać. Z tej strony bardziej, z tej strony mniej. Muszę przywędzolić z tamtej. Ta tuleja jest bardzo upierdliwa, ale to jest nic w porównaniu
do tego, jak będzie upierdliwa przy zakładaniu. Sprawdzajcie, czy łożysko wychodzi dobrze. Widać, że się już wysuwa i czy wychodzi równo z każdej strony. Tip taki. Okazało się, że tamto łożysko od strony ślimacznicy łatwiej jest wybić na początku niż to z tej strony. Jak to u Was będzie? Czy łatwiej jest? Najpierw z jednej. O, wszystko już jest nasze, już czuję. Już wychodzi. No i mamy. Jest i nasza tuleja dystansowa. Łożysko. NTN. Japońskie, czyli było tutaj od nowości. Nikt tutaj nie robił z przodu łożysk. A i czuć teraz, że jest wyrąbane. Jak tam sytuacja? Idzie. Chyba już jest nasze. Czuję, że się przesuwa sporo. No. No i goodbye. Mamy kolejne łożysko. Jest też NTN. Teraz jedzie mój kamerzysta. Tak. Coś się stało z nagraniem i przepadło wideo. To jest stare łożysko. Wkładamy to równo i co? Możemy użyć sobie nasadki albo rurki, żeby uderzać tutaj po tej krawędzi i to wszystko wbijamy. Pamiętamy o tej tulejce w środku, żeby ją dobrze ustawić, wycentrować na środek. No i wtedy uszczelniacz i po temacie. Opona nowa już założona. Z tej strony nie ma uszczelniacza, gdzie jest ślimacznica, a z tej strony jest. Tutaj steering stem. Nie wiem, jak to się tam po polsku nazywa. Naciąłem. No i teraz przyfastryguję mu z młotka. O, i proszę. Także stodoła u Petera, dalszy ciąg. Tutaj jak nie mamy imadła, tak jak wspomniałem prędzej, jest to odcinek, który ma pokazać, że nie mamy sprzętu i robimy coś z niczego. Teraz tak, łożysko nowe do główki ramy. Porządnie je nasmarujemy. Taki fajny wałek, który jest o milimetr, 1,5 mm węższy i przez to nie utknie w główce ramy. Teraz drugą część, tą, którą nabijemy tutaj na tą, to użyję starej bieżni, która jest przycięta i przez to też fajnie zejdzie i ona pasuje tutaj idealnie
na ten wewnętrzny pierścień. Żeby nie bić tutaj po koszu, bo zaklepiemy łożysko, tylko po wewnętrznym pierścieniu. Dobra, teraz będziemy bili tutaj to łożysko. Nie zapomnijcie założyć nowego uszczelniacza, bo później możecie mieć problem. No, idealnie się zapiera tutaj. Smar, kto smaruje, ten jedzie i działamy. Aha, jeszcze jak będziecie bić, to lepiej podłożyć sobie tutaj pod to gniazdo, żeby leżało, jak to powiedzieć, secure tutaj na gnieździe, żeby nie wisiało w powietrzu, bo ta część też jest, ta oś, ta tuleja, ona też jest wbita tutaj z dołu. Zanim go nabijemy, to będzie nam łatwiej wmasować tutaj sporo smaru. Weźmy sobie taką łyżkę do herbaty i wmasujmy tutaj. Nie musicie się obawiać smaru, nie szkodzi on skórze. Wszystko prawie weszło. Okej, świetnie. Tak się kończy zabawa ze smarem. Macie czyste ręce potem, nawilżone. Jeśli macie kogoś, kto by mógł Wam asekurować, przytrzymać no łatwiej by było, gdyby była jakaś rura. Łożysko jest nabite. Zajęło mi to jakieś 10 minut. Drugie łożysko już jest wmasowane. Teraz z góry będziemy wybijać dolną, a z dołu górną. Tutaj są takie brzegi. Z jednej i z drugiej strony. I będziemy po nich bić. I też tak samo jak z łożyskami. Trochę z jednej, trochę z drugiej. Okej, ruszyło. No i jest dolna bieżnia. Starczy? Jeszcze raz. Dobra, z drugiej strony mu się zaprze. Dobra, druga strona. O, spadło. Będzie. No, jeszcze raz. Dobra, druga.
Wychodzi. Super. No i wystarczy ją wyciągnąć. No, chyba ona ciężko siedzi. Może już nie... Jest! Wyszła. Kto smaruje, ten jedzie. Okej. Patent. Tutaj mamy w długą nakrętkę, szpilę. Profil zamknięty, kwadrat. Piorę lekko młotkiem i po kawałeczku idzie. Po kilku uderzeniach tutaj u góry znowu jest łatwiej pokręcić. Idzie, idzie. Teraz czuję fajny opór. Przydzwonię tu z dołu. A, już jest taki fajny, głuchy dźwięk. Okej. Możemy otwierać szampana. Proszę Państwa, weszło. Teraz brake cleanerem bieżnie posmarujemy. I tutaj naładuję taką fajną warstewkę. Z czasem ona będzie sobie spływała prosto na to łożysko. Dobrze, teraz jedziemy z koksem. Muszę ten cały osprzęt tu stąd wywalić. I delikatnie wjeżdżamy z tym do środka. Tym i tamtym, dużo tych, to i tamto. Łożysko już wymasowane. Jest. I nie zapomnijcie o uszczelnieniu. No.
Mamy dwie możliwości. Najpierw sprawdźmy, czy wszystko chodzi swobodnie. Pięknie chodzi. Super. Bajka. Steering Stem Adjuster Nut Preload, czyli to jest ta dolna od tych łożysk. To jest 45 N, a nie 80. 80 jest ta górna, czyli ta kontrująca. Jeśli mamy do tego odpowiedni klucz, możemy zrobić z nasadki na przykład, bo on jest 32, czyli weźmiemy sobie nasadkę 32 i możemy dremlem wydremlować tutaj rowki i wtedy możemy użyć 80 N, lub gdy nie mamy odpowiedniego sprzętu do tego, to możemy zrobić stary numer. Dokręcamy tą śrubę do momentu, gdy już nie będziemy mogli ruszyć tutaj łożyskami i wtedy popuszczamy o 1/4, tak? Czyli 15 minut. Gdyby to był zegar, to cofamy ją o 15 minut. Wtedy montuję widelec, wszystkie tutaj akcesoria i sadzam koła, sadzam go na koła, gdy ma swój własny ciężar, gdy wszystko usiądzie, dopiero gdy wtedy na swoją wagę i tak dalej, to wtedy to się dopiero tak naprawdę ułoży. I tak czy inaczej, po jakichś 400 km trzeba będzie to, obojętnie jak to zrobimy, czy zrobimy to według Biblii, czy zrobimy to w ten sposób, co ja zrobię, i tak po 400-500 km trzeba będzie tutaj sprawdzić luz, zdjąć ten yoke górny i zobaczyć, jaki jest tutaj ten luz, ten free play. Potem nakładamy magiczną podkładkę z wycięciem. Więc teraz upewnijmy się, że ona wchodzi w ten rowek, który jest tutaj nacięty. I ona musi tutaj wejść w niego. Teraz, gdy mamy dwa C-spanery, z jednej strony jednym kluczem, a z drugiej strony drugim, trzymamy tą na dole nakrętkę, żeby ona nam bardziej nie dociągnęła tego jołka. Niestety ten jest do tylnego amorka, nie jest za duży, a dzisiaj jest święto, więc muszę poczekać do jutra na odpowiednie narzędzia. No co, teraz założymy górę, załapiemy tą górną nakrętkę. Według Biblii K3 model 90 N. Załapię tą nakrętkę, włożę amortyzatory i jak siądzie na ziemię, jak wszystko się ułoży, to wtedy dociągnę ją, zrobimy jej sztuczne oddychanie, żeby wszystko się ułożyło, klocki, koło, oś, i wtedy będziemy dociągać wszystkie z odpowiednim torkiem. Tutaj tylko załapiemy tak, żeby trzymało. Dobra, co chcę zrobić, to dociągnąć i popuścić, żeby wsunęła się całkowicie tutaj na tą oś. Dobra. I teraz, żebym mógł ruszać podczas wkładania lag, popuszczę sobie tutaj. Palcami dociągam. By nam nie latała. Teraz oczyścimy te pałąki, które trzymają lampę i te podzespoły.
Trzymią? Trzymią lampę? Trzymają. No. Teraz Nie? wyczyścimy wsporniki lampy i licznika. Gumy już wyczyszczone. Trochę wazelinki. I same wskakują. No i świetnie. I drugi tak samo. Dobra. Teraz staramy się tutaj trafić na nasze ślady. I jak widać, tutaj jest pewna odległość suwmiarką. Jest to jakieś 5 mm. I obydwie lagi zrobimy na 5 mm, żeby wystawała ponad tutaj ten górny jołk. Jakby co, to napisami do góry te uchwyty. Tutaj na dole lekko załapię, żeby nie wypadł. I możemy popracować nad drugim. Wsadziłem koło i teraz zrobimy jej sztuczne oddychanie. Tutaj na górnego jołka już zdjąłem ją z lewarka i tak z 10 razy. Wszystko się ułożyło. Teraz te śruby tu są. (23 newtony). Musimy raz jedną, raz drugą, bo gdy dokręcamy jedną, to druga się popuszcza. I teraz góra. Ok, 23. No i druga strona to samo. Fork top bolt. 23 również. Potem jak przykręciliśmy tutaj sobie te obejmy, będzie bardzo dobrze i łatwo przykręcić tą śrubę. Tu 23. Ok, na pewności jest dobrze. I z drugiej strony to samo. Jakbyś tylko chciała skoczyć.
23. Główna śruba modelu K3 90 N. Padałoby sobie złapać między nogami koło. Ok. Jeszcze raz. Ok, 90. Pierdalać mi stąd, kurwa, to nie kino. Pamiętajcie, aby po każdym dociąganiu wyluzować klucz do zera, albo jeszcze niżej jak się da.